Moi drodzy, na kanale Do Roboty dzisiaj dowiecie się, jak z płynnego surowca pochodzenia naftowego tworzy się asfalt i jak z tego asfaltu finalnie tworzy się nawierzchnię, po której jeździcie samochodami albo rowerami. Naprawdę będzie się działo, zostańcie do końca materiału. Ze mną jest Michał, witam Cię serdecznie. Znajdujemy się w firmie produkującej asfalt Unimod Bitumen. Czym jest w ogóle asfalt? Asfalt to jest ciężka pozostałość przerobu ropy naftowej. Ropę naftową na rafineriach dzielą w procesach technologicznych na benzyny samochodowe, na oleje smarne, parafiny, etc. Najcięższą frakcją ropy naftowej jest asfalt, który potem przerabiamy na naszym zakładzie i produkujemy z tego asfalt drogowy, modyfikowany, przemysłowy. Okej, czyli asfalt sam w sobie to nie jest powierzchnia, po której jeździmy samochodami. Nie. Powierzchnia, po której jeździmy samochodami, to jest masa mineralna asfaltowa. Asfalt jest klejem, który skleja kamienie w tej masie, czyli nasz produkt jest surowcem dla branży drogowej. Czyli dzisiaj będziemy pokazywali, jak się produkuje ten klej scalający kamień, dzięki któremu tworzy się już tą powierzchnię, po której jeździmy. Dobrze zrozumiałem? Dokładnie tak. Natomiast z uwagi na najwyższe standardy bezpieczeństwa na naszym zakładzie zapraszam Cię do biura na szkolenie BHP i żebyś się przebrał, bo w tenisówkach nie za bardzo możesz chodzić po zakładzie. No niekoniecznie, więc bierzemy się do roboty, a Wy zostańcie do końca materiału, żeby zobaczyć na własne oczy, jak powstaje właśnie asfalt. Jestem już po szkoleniu BHP, czuję się bezpieczny, więc możemy wchodzić na zakład i brać się do roboty. Ze mną jest Wojciech, a my jesteśmy na pierwszym etapie produkcji asfaltu. Co tutaj się dzieje? Jesteśmy na kolektorze rozładunku cystern kolejowych. W tych cysternach przychodzą nam dostawy surowca. Surowiec jest transportowany do nas w postaci płynnej w wysokich temperaturach, przekraczających 150 stopni. Te cysterny to są zbiorniki termosy. Z tych zbiorników opróżniamy płynny surowiec i poprzez pompy, rurociągi przeładowujemy to na nasze zbiorniki magazynowe. Pojemność magazynowa naszych zbiorników to około 13 000 ton. One również są zbiornikami termosami, które podgrzewamy w celu utrzymania odpowiedniej temperatury. Okej, a jak one jadą z rafinerii, to nie są podgrzewane, tam po prostu to ciepło jest utrzymywane. Tak, dokładnie. Ciepło, które zostaje już nalane, powinno być utrzymane. Jakaś utrata niewielka temperatury może nastąpić. Natomiast pozwala nam na rozładowanie tego surowca. Czyli po wstawieniu zestawu cystern kolejowych na to stanowisko, aparatowy podchodzi celem przede wszystkim sprawdzenia, co żeśmy otrzymali. Z każdej cysterny pobieramy próbkę, żeby skontrolować jakość dostawy i sprawdzić zgodność z zapisami na dokumentach dostaw. Mierzymy temperaturę, to też temat jakościowy i mając te informacje przystępujemy do działania, czyli do podpięcia cystern pod parę, do instalacji rozładunkowych i przygotowujemy potem trasę rozładunkową celem uruchomienia rozładunku kolejnej cysterny. Okej, czyli tu sprawdzamy, co nam przyszło, że tak powiem. Dokładnie. Na cysternę w celu pomiaru temperatury. Każdy asfalt musi mieć odpowiednią temperaturę, aby można było go spuścić na odpowiedni zbiornik. O matko. I co, strzelamy? Tak, nie nachylaj się nad wozem. Okej. Czerwona kropka się pojawi. Czy to jest odpowiednia temperatura? 131, tak, to jest odpowiednia temperatura. Po pomiarze zgłaszamy na sterownię, jaką temperaturę posiada asfalt i czekamy na dalsze polecenia. Ustalenie drogi, na jaki zbiornik ma być opróżniany, czy jest miejsce przede wszystkim też na zbiorniku. Ustalamy drogę, idziemy po instalacji, otwieramy odpowiednie klapy, aby nie pomylić dróg. Czyli co, teraz zgłaszamy, jaką temperaturę ma ten asfalt? Tak. Halo, sterownia? Po pomiarze temperatury na cysternie, na stanowisku 7 mamy 135 stopni. Super, dziękuję. Na zbiornik przybywa. Dobrze, kontynuujemy na ten sam zbiornik. Tak jest. Czyli jeszcze przed uruchomieniem pompowania i podłączeniem cysterny musimy zbadać próbki. Tak, musimy wiedzieć, czy ten asfalt jest na 100%. Okej, czyli nie sama temperatura, ale też musimy to zbadać, jak to wygląda. Dokładnie. Dobra, to ja asystuję.
Czyli próbkę mamy zebraną, temperaturę sprawdzoną, to idzie do laboratorium, gdzie później się pojawimy i pokażemy, jest. jak to wygląda w czasie rzeczywistym. A my na dole, co, pokazujemy, jak jest podłączona ta cysterna, tak? Przygotujemy cysternę do opróżnienia, czyli pierwsze musimy podłączyć parę grzewczą, żeby przede wszystkim rozgrzać spust cysterny, musimy rozgrzać ten kolektor spustowy. Podłączamy parę i poprzez ustawienie zaworów para nam przechodzi poprzez poszczególne elementy grzewcze tego układu, rozgrzewa nam. W następnej kolejności podłączamy węża do opróżniania, czyli to też wąż stalowy, no trzeba podgrzać jedną nakrętkę i drugą, bo on jest teraz sztywny. Natomiast po podgrzaniu aparatowy musi to podkręcić, zapiąć go po prostu od strony cysterny i na kolektorze spustowym. I pewnie w lato źle, w zimę źle, nie? No tutaj nie ma raczej takiej idealnej temperatury, żeby dobrze się pracowało. Dokładnie, to też jest kawał węża, jest ciężki, sztywny, więc samo operowanie tym przyrządem no, jest dosyć uciążliwe. Kiedy możemy rozpocząć opróżnianie? No tutaj musimy się przede wszystkim upewnić, czy ten zawór jesteśmy w stanie otworzyć. To jest dla nas wskazówka, jeżeli jesteśmy go w stanie otworzyć, znakiem tego, że kolektor spustowy nam się rozgrzał i cysterna jest gotowa. Wtedy otwieramy zawór spustowy na cysternie, otwieramy klapę na kolektorze rozładunkowym. Mając ustawione te dwa zawory, sprawdzamy, czy mamy zawór stopowy na cysternie na górze otwarty, ale otwieraliśmy go będąc przy mierzeniu temperatury na górze i wtedy możemy podejść do pompy, uruchomić kolejną pompę i sprawić, żeby surowiec popłynął z cysterny rurociągiem na wybrany przez nas zbiornik. I tak robimy z każdym osobno, czy to podłączamy wszystkie i czekamy, aż wszystkie możemy robić, wszystko zależy od temperatury, w jaki surowiec jest dostarczany do nas. Czasem możemy zapiąć dwie cysterny jednocześnie i opróżniać je wraz, jeżeli temperatura na to pozwala. Okej, i to już rurociągami idzie dalej, gdzie pojawimy się też za chwilkę. Dokładnie. I wy jako pracownicy zajmujecie się stricte na przykład tylko opróżnianiem tych cystern, czy każdy ma jakieś różne, szeroki zakres działań? Przeróżne. Dziś kolega Hubert jest na rozładunku, jutro może pracować na nalewaku i pełnić autocysternie. A u ciebie jak to wygląda? Moja praca polega na zarządzaniu zakładem. Jestem kierownikiem, od 18 lat pracuję tutaj, jestem związany z branżą asfaltową, ściśle z zakładem w Jaśle. Zacząłem pracę jako zwykły aparatowy, przeszedłem wszystkie stanowiska na każdej instalacji, czyli od rozładunku poprzez nalew, instalacje produkcyjne. Od 9 lat kieruję całym zakładem. Czyli trochę tego asfaltu przerobiłeś? Trochę tego asfaltu przepompowałem i nie są mi obce, że tak powiem, tajniki każdej z instalacji. To bardzo fajnie, że w dzisiejszym odcinku mamy takiego eksperta, więc zostańcie do końca materiału, bo widać, wiedza jest przeogromna, zadowolenie, uśmiechnięty człowiek, więc na pewno jeszcze tej wiedzy nam przekaże. Lecimy dalej. Dziękujemy i zapraszamy dalej. Jesteśmy na pompowni surowca. Za naszymi plecami znajdują się zbiorniki. Na jednym z nich magazynujemy surowiec i chcemy przetransportować ten surowiec poprzez układ pompowy, rurociągi, wymienniki ciepła, aż do instalacji oksydacji. Aparatowy, który przychodzi, dostaje polecenie od prowadzącego proces, sprawdza drogę, czyli najpierw musi ustawić nam, otworzyć odpowiednie zasuwy i zawory od zbiornika przez pompę, ustawić tą trasę aż do samego końca, czyli na urządzenie, jakie jest oksydator, sprawdzić trasę poprzez przedmuch obojętnym gazem, czyli azotem. Po konsultacji, sprawdzeniu, czy rurociąg jest drożny, co możemy sprawdzić w systemie sterowania, dostaje potwierdzenie, że to, co zrobił, jest ustawione tak, jak trzeba. Wtedy otwieramy jeszcze zasuwę, czyli klapę pomiędzy zbiornikiem a pompą i dajemy sygnał mistrzowi prowadzącemu zmianę, że układ, czyli linia podania surowca jest gotowa, możemy zainicjować start pompy. Mistrz zdalnie uruchamia nam pompę i tutaj rola aparatowego, który ustawiał trasę, polega na tym, żeby skontrolować wskazania ciśnienia i temperatury w tych pierwszych minutach po rozruchu pompy. Jeżeli otrzyma też od prowadzącego zmianę potwierdzenie, że dany surowiec o danym przepływie, danej temperaturze trafia nam na oksydator, może stanowisko opuścić i podjąć dalsze działania. Czyli surowiec tutaj idzie ciśnieniem, tak? Pompa wydaje ciśnienie, pompa nam tworzy ciśnienie, musi wypełnić rurociąg aż do samego oksydatora. To nam umożliwia, poprzez utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w rurociągu, możemy zapewnić oczekiwany czy nastawiony przepływ danego surowca do oksydatora. I cały czas ważna jest ta wysoka temperatura, bo cały czas ten surowiec musi płynnie przepływać przez te rurociągi. Zgadza się, cały czas w wysokiej temperaturze.
Jesteśmy na instalacji produkcyjnej, jesteśmy po etapie przyjęcia surowca, rozładunku surowca z cysterny kolejowej na zbiornik magazynowy. Tutaj przez ten wymiennik ciepła jest podawany surowiec na instalację produkcyjną. I tutaj kolega Wojtek otrzymał polecenie od prowadzącego zmianę, żeby pobrać próbkę surowca, który trafia bezpośrednio już na produkcję do oksydatora. Robimy to po to, żeby sprawdzić jego parametry, zgodność parametrów z oczekiwaniami. Czyli tą próbkę będziemy zanosić do laboratorium, gdzie my też później się udamy, żeby pokazać, jak przeprowadza się różne badania na tym produkcie. Zgadza się, tak jest. Teraz przenieśliśmy się do laboratorium, w którym jest Ania, pracuje tutaj, ale nam opowie, co tutaj dokładnie robi. No więc moja praca polega na tym, aby oznaczyć dwa podstawowe parametry asfaltu, jakim jest temperatura mięknienia oraz penetracja. W tej chwili znajdujemy się przy aparacie do oznaczania temperatury mięknienia. Jest to aparat automatyczny. Czyli sprawdzamy tutaj dokładnie co? Jaka jest gęstość? Temperatura tak? mięknienia. Temperatura mięknienia. Ta temperatura mięknienia mówi nam o tym, z jakiego rodzaju mamy do czynienia z asfaltem, czyli czy jest to asfalt drogowy, czyli to bardziej miękki asfalt, czy też asfalt przemysłowy, czyli asfalty twarde. Okej, ale nie tylko badasz i sprawdzasz, ale też zajmujecie się rozwojem tego asfaltu. Dokładnie tak. Od niedawna staramy się tutaj, wprowadziliśmy taki dział rozwoju, badań i rozwoju i staramy się dodawać do asfaltu takie surowce czy dodatki, które są ekologiczne, tak, mają powodować, że ten asfalt jest ekologiczny. Drugim parametrem podstawowym, który określa właściwości asfaltu, jest penetracja. Penetracja asfaltu odbywa się przy użyciu automatycznego aparatu, tak zwanego penetrometru. Badamy tutaj jakby głębokość zanurzenia tej igły w określonych warunkach. Czyli z wyniku Twoich badań wtedy możemy wyciągnąć wnioski, do czego taki asfalt powinien zostać użyty, albo w którą stronę powinien iść, Dokładnie żeby na przykład tak. go ulepszyć, Dokładnie tak. żeby można było coś z nim dalej robić. Dokładnie tak. Michał, w tej cysternie widzieliśmy produkt, surowiec, który na pierwszy rzut oka mógł już by się wydawać tym ciekłym asfaltem, więc tak dla prostego widza, odbiorcy, czy dla każdego, kto to ogląda ten materiał, jak wyglądają te procesy, które tutaj zachodzą, co tutaj się w ogóle dzieje z tym płynnym tworem? Tak, jak widziałeś, ten twór jest płynny. No tak. On jest bardzo rzadki. Tak naprawdę my zmieniamy parametr twardości. Z rzadkiego, płynnego surowca przechodzimy w twardy, sztywny asfalt. Okej, przez jakie procesy? Ten proces nazywa się procesem oksydacji, czyli tłocząc powietrze w reaktory, zachodzi reakcja tlenu z powietrza z łańcuchami węglowodorów. Tworzą się coraz dłuższe łańcuchy, im dłuższy łańcuch, tym nasz produkt jest twardszy. Okej, czyli z rafinerii wychodzi na przykład ropa, czy tam paliwo, benzyna i właśnie ten produkt, który tutaj Ten przyjechał. taki miękki, a bardzo miękki asfalt. Aha. I ten miękki asfalt my przerabiamy na asfalt o zadanej twardości. I kto zadaje tą twardość? Wasi klienci, czy wy ustalacie, jakie to ma? Normy. Są normy o określonej twardości, na określone typy dróg, na określone rodzaje dróg. Inne są typy asfaltów na autostrady, inny jest typ asfaltu na drogę rowerową. No tak, no jest to, można powiedzieć, zauważalne, że ta gęstość i powiedzmy to kruszywo też pewnie jest później inne dodawane. Jak wyglądają te procesy? No przyjechała cysterna, czy tam pociąg, rozładowaliśmy to, co widzieliśmy. Mnóstwo rurociągów, mnóstwo rur, ale nic nie widać. Wszystko odbywa się w przestrzeni zamkniętej, z uwagi na ochronę środowiska. Dlatego, że asfalt paruje, ma swoje opary, wszystko jest hermetyzowane i wszystko płynie od zamkniętego zbiornika, zamkniętymi rurociągami do zamkniętych reaktorów. I z reaktorów na zbiorniki gotowego produktu i do klientów. Okej, czyli ten proces no nie jest jakiś taki bardzo szeroki zakres tych działań, które tutaj są prowadzone. To jest kilka etapów, tak? Tak, można powiedzieć, że jest magazynowanie surowców, pompowanie surowców do reaktorów, reakcja chemiczna w reaktorach, pompowanie z reaktorów na zbiorniki gotowego produktu i z gotowego zbiorniku na autocysterny i do klienta. Samo w sobie brzmi mocno prosto, ale patrząc na te wszystkie zawiłości rur i tych reaktorów, no proces mimo wszystko jest skomplikowany. Jeszcze raz, w tych reaktorach jaki proces chemiczny zachodzi? W reaktorach zachodzi proces oksydacji, czyli reakcji węglowodorów z naszego surowca z tlenem z powietrza. Okej, czyli też prosty proces. Nie dodajemy nic więcej niż tlen, tak? Tak można powiedzieć, natomiast żeby ta reakcja zaszła, musimy to podgrzać do wysokiej temperatury, 260-270 stopni Celsjusza. Czyli ten asfalt jest jeszcze płynniejszy w środku. Jeszcze płynniejszy, jeszcze bardziej gorący, pompujemy w niego dużo powietrza, 1000-1500 normalnych metrów sześciennych powietrza na godzinę. Jesteśmy na sterowni, serce zakładu, siedzi tu mistrz, Bogdan pilnuje wszystkich parametrów, od poziomu na zbiornikach,
przez przepływy do parametrów technicznych, takich jak analizy. Analizy są bardzo ważne, próbka pobierana co godzinę, dlatego że musimy pilnować jakości produktu, który idzie z naszych instalacji produkcyjnych na zbiorniki, a potem do klienta. Czyli Bogdan też steruje wszystkimi, nie wiem, złączami, przełączami, otwieraniem, zamykaniem zbiorników, całym przepływem, czy to nie odbywa się tutaj? W niewielkiej części Bogdan może sterować komputerowo, w znakomitej większości rękami Bogdana na instalacji są aparatowi. Okej, czyli powiedzmy na słuchawce wiedzą, co mają otworzyć, tak? Tak, Bogdan przez radio woła Arka, Arek otwórz zawór numer 525 przykładowo i Arek idzie otwiera ten zawór. Praca Bogdana może wydawać się nudna, natomiast czasem zdarzają się sytuacje awaryjne, wypadkowe, które mogą zaskutkować tym, że zacznie wyć alarm, zacznie działać sygnał dźwiękowy i wtedy wiadomo, że wchodzi się na inne obroty, trzeba prowadzić różne akcje ratunkowe, akcje przeciwpożarowe. Na szczęście do tej pory tylko w ramach ćwiczeń. Okej, czyli to najważniejsze, żeby tylko takie ćwiczenia było i żeby to było przetestowane, ale tak to po prostu siedzi tutaj osoba, która steruje prawie że całym zakładem. Tak, dokładnie. Wojtku, jesteśmy koło kolejnego urządzenia na naszym zakładzie. Wygląda jak piec według mnie. Mamy rury z gazem, jakieś tutaj urządzenia do mierzenia ciśnienia, a w okienku widzę, że się coś tam pali. Co to jest? Tak, Po co dokładnie. piec? Słuchaj, piecy na zakładzie są dwa. Tak jak wcześniej żeśmy mówili, wszystko tu jest w bardzo wysokich temperaturach. To znaczy powyżej 100 do 260-70 stopni. Natomiast ten piec nie ma funkcji energetycznej. On nie grzeje. Jego grzewcza funkcja jest tylko procesem dodatkowym. Ten piec odpowiedzialny jest za ochronę środowiska. Wszystkie opary są kierowane tymi rurociągami do tego pieca i w tym piecu są spalane do dwutlenku węgla i wody. A, czyli dopalane. Tak. Dopalamy to, co jest zanieczyszczeniem, żeby wyszło powiedzmy już czymś czystym. Dokładnie. Czyli co, jesteśmy można powiedzieć na finale? Praktycznie tak, jesteśmy na nalewaku asfaltów drogowych i przemysłowych. Z tego miejsca pełnimy autocysternami i poprzez transport samochodowy dostarczamy gotowe produkty, oczywiście gorące asfalty do klienta, przy wykorzystaniu oczywiście naszego własnego transportu. Najpierw musimy otworzyć, czyli opuścić pomost na autocysternę. Kolejnym zabiegiem kierowca cysterny odbezpiecza sobie pokrywę i otwiera nam włas i wtedy możemy przejść do ustawienia już stożka ramienia nalewczego bezpośrednio we włazie autocysterny. Czyli można powiedzieć, że ten cały proces, który od przywiezienia surowca przez to wszystko, co pokazaliśmy w odcinku, tutaj ma swój finał, no ale nie jest to jeszcze droga finałowa tego surowca, no bo on idzie dopiero do kolejnego przetworzenia się. Tak, on idzie na wytwórnię, gdzie jest mieszany z kruszywem i dopiero docelowo będzie położony jako nawierzchnia na drodze, także tak to wygląda. A i to jest nalewak, tak? Już Tak po jest. prostu z tych silosów, w których mieścił się ten towar? Tak jest. Będziemy Ze zbiorników poprzez rurociągi, wymienniki ciepła, pompy ustawioną mamy gotową drogę tutaj już na nalewaku. Po upewnieniu się, że mamy trasę ustawioną, aparatowy wprowadzi parametry nalewu i uruchomi nalew. Okej, bo tu też jest ważne, co tymi przewodami będzie szło do Dokładnie tego. tak. Do tego nalewaka mamy podłączone 4 zbiorniki. Możemy je różnie konfigurować, możemy lać gotowy produkt z jednego zbiornika, bądź też blendować mieszanki równocześnie z 2 zbiorników naraz. I co to mogą być za mieszanki? Co może być ten produkt? Asfalty drogowe, asfalty przemysłowe. Przemysłowe, czyli co to jest na przykład? Asfalt przemysłowy, czyli wykorzystywany do hydroizolacji w zakładach właśnie hydroizolacyjnych. Okej, czyli no. do produkcji papy, czy jakiejś izolacji w budynkach i tak dalej. Czyli jak tu cysterna się załaduje, to można powiedzieć, że to jest początek kariery naszych dróg, które się Tak, później można budują. powiedzieć, że tutaj, w tym miejscu rozpoczyna się historia każdej drogi asfaltowej. W myśl filozofii naszej spółki, że każda droga ma swoją historię. Okej, i tu ta historia się rozpoczyna, czyli tu kończy się historia waszego zakładu, ale rozpoczyna się historia już dróg asfaltowych, po których jeździmy. To byśmy jeździli po prostych, równych, twardych i dobrze zbudowanych drogach. Oczywiście. To jest Tego sobie ważne. życzmy. Lecimy dalej. Moi drodzy, jesteśmy teraz już na końcu całej historii. Samochody załadowane jadą teraz w trasę już do kolejnych waszych odbiorców z tym asfaltem. Jak to tutaj wszystko można podsumować z twojej strony? Z naszej strony mogę powiedzieć, jesteśmy kluczowym producentem asfaltu w Polsce.
Mamy 40% udziału w rynku asfaltowym w Polsce. Mamy realny wpływ na budowę infrastruktury, budowę obwodnic, budowę autostrad, budowę dróg rowerowych. Na najbliższe lata planowane w Polsce jest wybudowanie jeszcze 1600 km dróg różnych typów. I w tym Unimod Bitumen ma bardzo duży wpływ. No to bardzo miło to słyszeć, moi drodzy. Jak będziecie teraz stąpać twardo po ziemi, jeździć samochodem, jeździć obwodnicami, autostradami, czy też na rowerze, ścieżkami rowerowymi, to pamiętajcie o tym odcinku na kanale Do Roboty, żeby szerzyć go jeszcze bardziej. Udostępniajcie ten materiał, żeby wszyscy dowiedzieli się, jak tworzy się ten asfalt, bo historia jest naprawdę ciekawa. Przyjeżdża po prostu surowiec pochodzenia naftowego, a wychodzi taki surowiec, z którego już budujemy powoli drogi. No jak to mówi się u nas w firmie, każda droga ma swoją historię. Każda droga ma swoją historię, ten odcinek też już dobiega końca, historia została opowiedziana. Zostawcie łapki w górę, koniecznie subskrybujcie kanał Do Roboty, oglądajcie inne odcinki na tym kanale, a ja Tobie bardzo serdecznie dziękuję, że mogłem się tutaj pojawić z kanałem Do Roboty, pokazać moim widzom, jak to wszystko tu wyglądało. Z tej strony Wojtek Kaczmarczyk. Bardzo się cieszę, że dotarłeś do samego końca. Dziękuję Ci za oglądanie tego wideo i zachęcam do zobaczenia kolejnych filmów na kanale Do Roboty. Kliknij w kolejny film i zobacz, co tam ciekawego nagrałem.